Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a dzisiaj nawiążę do mojego poprzedniego odcinka. Ostatnio mówiłem, przypomnę o panelu dowódców i trochę tutaj pokazywałem, co jest gdzie. Dzisiaj będzie trochę więcej o parowaniu już tych dowódców, no i pokażę, jak to mniej więcej zrobić, a może bardziej gdzie to jest i co to pokazuje. Okej, dobrze. Jeżeli chodzi o parowanie naszych dowódców, to możemy to zrobić na dwa sposoby, w sensie wejść w to. Pierwszy sposób jest taki, że zaglądamy do naszego miasta i tutaj w naszym mieście mamy coś takiego, co się nazywa Parade Ground. No i tutaj mamy taką opcję Edit Troops, tak? I będziemy mogli sobie właśnie tutaj dobierać nasze marsze w zależności od tego, ile ich mamy. Druga opcja, którą mamy, to tutaj w tych, powiedzmy, takich skrótach mamy troops, takie flagi i tutaj też możemy sobie wejść i myślę, że to jest taki sposób szybszy po prostu. Jeśli chodzi o te rzeczy, to najpierw tutaj wytłumaczę, co tutaj takiego w ogóle jest i myślę, że samo to mi zajmie już naprawdę sporo czasu. Przede wszystkim będziemy mieli tutaj numerki, więc będziemy mogli sobie ustawić kilka marszy, a to będzie ważne, no bo później jak już będziemy coś chcieli ich wykorzystać, to właśnie będziemy mogli korzystać tylko z tych marszy, które tutaj ustawimy. Moim zdaniem nie jest to taki najszczęśliwszy panel, bo tego wyboru jest niewiele, ale cóż, może w przyszłości będzie tego trochę więcej i trochę inaczej będzie to rozwiązane. Na razie jest tak, i na samym początku gry możecie mieć tylko 3 takie linie i będzie to związane z waszymi badaniami, które będziecie robić w uniwersytecie. Ja zaraz tutaj spróbuję wam pokazać, gdzie to konkretnie jest, gdzie jest mój uniwersytet. Tutaj. No i zobaczcie, tutaj jak zobaczymy sobie na badania, to właśnie ja badam teraz, że będę mógł sobie 5. marsz wrzucić. To badanie nazywa się Deployable Troops. Jak widzicie, już mam dwójkę, ponieważ jest jeszcze jedynka, dzięki której mam 4 marsze. Tak jak powiedziałem na początku gry, każdy ma 3. Później jak to odblokujecie, to macie 4. No i jak odblokujecie to, co ja właśnie za 2 dni będę miał, no to wtedy można używać sobie tych 5 marszy. To jest w sumie plus, no bo możemy na przykład, nie wiem, zbierać surowce 5 marszami, no i ogólnie możemy sobie tutaj więcej tych marszy przygotować. Okej, no to skoro już jesteśmy przy tym, przygotowaniu, to jak widzicie znowu tutaj jest mnóstwo rzeczy, które nam się pokazują, świecą i tak dalej. Może znowu pójdźmy sobie tutaj od lewej strony. No i na początek wydaje mi się w miarę proste. Mamy tutaj opcję, gdzie możemy sobie dobierać tych naszych dowódców. Jak widzicie, ja mogę sobie już dobrać 3 dowódców tutaj, a dobieranie dowódców to też nie jest taka prosta sprawa. Na początku gry możecie sobie wybrać tylko jednego dowódcę, ale później jak będziecie ulepszali ten wasz główny budynek, zdaje się na poziomie 12, można sobie dobrać 2 dowódców, a na 17, tak jak już widzicie, ja tutaj mam 3 dowódców, których mogę ze sobą gdzieś tam sparować. Bardzo łatwo się ich dodaje i odejmuje, macie tutaj dosyć duży minus, więc jeżeli na przykład tego króla Dawida chciałbym usunąć, a włożyć kogoś innego, tylko zobaczcie, jak usunąłem tego pierwszego, to wszystkich mi usunęło. No jeżeli będę chciał z powrotem tutaj sobie to ułożyć, no to układam to moją parę i już jestem. Tu jest taki X, który muszę kliknąć, no i moja para, powiedzmy, wróciła na swoje tory. Jeśli chodzi o te parowanie, jak to robić, to trochę już o tym mówiłem, trochę tutaj też o tym będzie, ale to myślę, że to jest jeszcze naprawdę też temat rzeka. Cały czas tutaj mamy ten samouczek, który nam pomaga, ale już trochę mówiłem o tych gotowych rozwiązaniach. Moim zdaniem nie zawsze to jest tak idealne, jakby nam się mogło wydawać i przede wszystkim warto wiedzieć też, skąd to się bierze. Mamy tutaj też taki znak zapytania, który będzie nam trochę mówił o tym, jak działa w ogóle tutaj walka, ale to jest znowu temat na kolejny odcinek, bo jeśli chciałbym o tym mówić, to myślę, że zajmie mi to tak z 10 minut, i ten odcinek będzie się wydłużał niepotrzebnie, a dzisiaj chciałem powiedzieć tak ogólnie o tym panelu, więc o tym, co jest tutaj, jeszcze powiem, ale troszeczkę później. Ważna informacja, która tutaj jest, to jest taka, że jak zobaczcie, mam tych 3 moich dowódców, to jeśli chodzi o tą aktywną umiejętność pierwszą, to jedynie używa jej ten dowódca, którego tutaj ustawię sobie jako pierwszego. Więc na przykład, jeżeli ja bym chciał, żeby to aktywna umiejętność, ta Commander Skill Josefiny była używana, to muszę ją ustawić jako pierwszego dowódcę i wtedy ta jej umiejętność będzie używana. Poza tym wszystkie inne umiejętności nakładają się na siebie i to, co jest bardzo ważne i warto o tym pamiętać, że ogólnie praktycznie wszystko, co mamy u tych dowódców, się nakłada. Zobaczcie na przykład teraz wybrałem sobie 3 dowódców i dzięki temu
że oni mają dosyć wysoki poziom, to mogę wziąć 53 000 jednostek, czyli to jest tak jakby tyle jednostek, ile może wziąć Dawid, Józefina i Hammurabi razem wzięci, tak? Dzięki temu tych jednostek mogę wziąć tutaj dużo, akurat nie mam dużo tych moich rycerzy, tam pewnie niewyleczeni i tak dalej, i dlatego nie mogę wziąć ich aż tak dużo, ale ogólnie tak to wygląda. Pod spodem mamy jeszcze taką opcję Auto Active, ponieważ w Age of Empires Mobile ja mogę nawet ręcznie sterować tym, kiedy ta aktywność Dawida będzie używana. No ja na razie, wiecie, głównie walczę z barbarzyńcami, nie rozkminiam aż tak, więc chcę, żeby to było używane i mam tutaj włączone Auto Active. Jeżeli to wyłączę, no to będę mógł ręcznie aktywować tą umiejętność. Podejrzewam, że w dalszym etapie gry może to być fajna opcja, może to być coś takiego, co wiecie, sprawi, że będzie mi to wszystko wychodziło lepiej. Pod spodem mamy pewne informacje, które wydaje mi się, że też warto znać, czyli tutaj po lewej stronie na dole. Na początku będziemy mieli taki znaczek, który pokazuje, jak dobrze dobraliśmy niby tych naszych dowódców. No i ja tutaj mam glorious, czyli ogólnie, że jest wszystko dobre, ale warto sobie to kliknąć i zobaczyć, skąd to wynika. Czyli zobaczcie, wszyscy moi dowódcy mają właśnie tych rycerzy, czyli ten miecz wskazuje, że dobrze wybrałem typ jednostki. No i mają tą samą specjalizację militarną, dzięki czemu każdy z nich ma tu 30% i tu 30, razem 60, razy 3, 180%. No i raczej staramy się, szczególnie jeżeli macie jakiś taki marsz do walki, żeby właśnie to uzyskać. To jest ważne, jeśli chodzi o tą specjalność, to tutaj będziecie musieli mieć, zdaje się, 50 poziom dowódcy, żeby wam się jakby to zaświeciło. Pokażę wam dowódców, którzy nie mają tego 50 poziomu. Zobaczcie, tu na przykład Joanna Dark ma, ale Juliusz Cezar nie ma, on ma tylko poziom pierwszy, no i to już mu się nie świeci. Czy na przykład ten Dariusz u mnie ma 30 poziom i widzimy, że to jest też nieaktywne, więc tutaj w ogóle 0%, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. Więc jeżeli będziecie mieli tych dowódców 50 poziom i wyżej, no to już wtedy te bonusy dostaniecie. No ale oczywiście te wszystkie bonusy są bardzo ważne, no bo widzicie, no 180% to naprawdę brzmi bardzo, bardzo dobrze i warto nad tymi rzeczami się skupiać, żebyśmy właśnie te plusy wszystkie mieli. Zobaczcie, jeżeli sobie zmienię jednostkę, którą mogę zmienić tu po prawej stronie, jeszcze o tym będę mówił, zmienię sobie na łuczników, to zobaczcie, już mam tylko 129%. Ponieważ jeszcze Dawid i Józefina mogą używać łuczników, to w ogóle jest spoko przy tym marszu, ale już Hammurabi nie ma tej specjalności. No i okej, to parowanie jest, powiedzmy, że nadal jest w miarę okej, ale już nie jest aż tak dobre. I Józefina też już widzimy, że nie jest to wszystko tak dobre, no bo ten Hammurabi jakby też im odejmuje te procenty, które mieli wcześniej. No i tak to wygląda, więc dużo lepiej wygląda to wtedy, kiedy będę używał właśnie tych moich rycerzy. I cokolwiek byśmy tutaj nie zmienili, jeśli na przykład nawet odejmiemy jednego, to widzicie już ze 180% robi mi się tylko 80%, dlatego ogólnie warto mieć tych trzech dowódców, no jeśli oni są dobrzy, to każdy na każdego wpływa bardzo pozytywnie, więc te bonusy są tutaj ogólnie, wydaje mi się, bardzo ważne i warto sobie tego pilnować. Kolejne informacje, które mamy, to mamy tutaj load. To są wszystkie surowce, które możemy zebrać. Jeżeli będziemy atakować jakieś miasto albo komuś będziemy zbierać surowce na mapie, to jest ilość surowców, którą ten marsz może wziąć. Jak widzicie, jest tego dosyć sporo. Gdybym miał pełny marsz, to miałbym tego jeszcze więcej dużo. Myślę w okolicach nawet może pod 4 miliony. I to jest bardzo spoko, bo to znaczy, że zwykle jak ja kogoś atakuję na tym etapie gry, tych surowców jest na tyle, że mogę zebrać za pierwszym razem. Tak? Szczególnie jeżeli atakuję kilkoma marszami, no bo mamy też jakiś limit tych surowców, które w ogóle możemy zebrać. Oprócz tego mamy tutaj wskaźnik Siege, czyli jak dobrze atakujemy, powiedzmy, różnego rodzaju budowle. O tym też powiem trochę później. Na początku bym się tym w ogóle nie przejmował. Nie jest to takie ważne, szczególnie że zdaje się, że to nie jest od razu aktywne, kiedy atakujemy innych graczy, tylko dopiero później, kiedy niszczymy ich mury, czy tam jakieś inne struktury. Ja bym się tak naprawdę na początku tym jakoś specjalnie nie przejmował. Oprócz tego mamy informację tutaj Gathering Bonus, czyli bonus do zbierania surowców. I to się sprawdzi, może nie na marszu, którym macie w planie, wiecie, atakować, ale całkiem możliwe, że pośród tych różnych marszy, które tutaj będziecie mieli, zrobicie sobie też taki marsz, gdzie będziecie chcieli zbierać szybko surowce i ta informacja, jak szybko te surowce będziecie sobie zbierać, będzie bardzo ważna. Dobra, przechodzimy sobie trochę bardziej na prawą stronę. Tu już trochę o tym mówiłem. U góry mamy informację o tym, jaka jednostka, którą niszczy.
To już myślę, że jest w miarę jasne. Mamy tutaj takie kółko. Później mamy bonusy, które są bardzo ciekawe, czyli tutaj wszystkie bonusy, jakie macie, możecie sobie sprawdzić, które są związane z dowódcami, które są związane z technologią. Myślę, że jak ktoś chce się bardziej już jakby skumać, o co chodzi i dlaczego tak to wygląda, to naprawdę warto sobie tutaj zajrzeć, skąd to wynika. Tu możemy sobie wybrać, jakie będziemy mieli jednostki. No i widzicie, w miejscu, kiedy zmieniam jednostki, zmienia mi się też ten bonus. Warto oczywiście dobierać takie jednostki, do jakich mamy dowódców, i wtedy widzicie, że to dobieranie jest najlepsze. Oprócz tego mamy tutaj taką małą ikonkę, która jest bardzo ważna w sumie, bo ona będzie Wam pokazywać, jakie jednostki używacie. Czyli zobaczcie, ja mam teraz jednostki praktycznie do wyboru, do koloru każdego rodzaju. Jeżeli na przykład nie chciałbym używać tych moich najlepszych jednostek, Tier 4, które teraz mam, to mógłbym sobie je wyłączyć i używać tylko ten niższego poziomu, bo na przykład, nie wiem, chcę się ich pozbyć i będę atakował miasto i wyślę je gdzieś tam na śmierć, albo może wręcz przeciwnie, będę chciał tylko używać tych najlepszych jednostek, a tych słabszych nie, bo zależy mi gdzieś tam na jakiejś efektywności, więc tutaj w zależności od tego, co będzie Wam potrzebne. Okej, na dole mamy, tutaj możecie sobie przesuwać, ile chcecie tych jednostek wysłać. Najczęściej to będzie maksymalna ilość i mamy tutaj też taką opcję Auto Replenish, w którym możecie sobie na przykład ustawić, że zawsze będziecie chcieli tylko 20 000, mimo że możecie więcej. A Auto Replenish będzie Wam robiło coś takiego, że zawsze będziecie używali maksymalną ilość jednostek, którą macie. Czyli ja na przykład teraz teoretycznie mógłbym wysłać 53 000, ale widocznie dużo tych moich rycerzy jest w szpitalu teraz i nie mogę ich teraz wysłać, więc automatycznie mogę wysłać tyle, ile mam. To się przydaje szczególnie gdzieś tam, kiedy chcemy bić te plemiona barbarzyńców i tak dalej, wszystko, co jest na mapie. No to za każdym razem nie chciałoby nam się, przepraszam, tutaj przesuwać tego, bo to byłoby dosyć uciążliwe. To jest taki marsz, w który, jak widzicie, trochę już zainwestowałem. Nie tylko w te poziomy, ale w te umiejętności, których tutaj akurat nie widać. Wydaje mi się, że to też trochę jest minus, że nie widzimy całych tych umiejętności, ale to sobie możemy, powiedzmy, sprawdzić w innych miejscach. Aha, możemy jeszcze tutaj udostępnić i tutaj widzimy te umiejętności, wiecie, pochwalić się albo dać komuś, żeby zobaczył, czy to jest dobre, czy złe parowanie. Możecie tutaj to zrobić. Ale wracając do tych innych moich marszy. Popatrzcie, jak zmienią się te wszystkie statystyki, kiedy zmienię na inny rodzaj marszu. Czyli na przykład ja tutaj włóczników mam dużo słabszych, widzicie, już tutaj mam tylko 60%, i zmieniają mi się wszystkie te statystyki, tak? I zobaczcie, zmieniło się też bardzo możliwość, ile mogę wziąć ze sobą tych jednostek, no bo to jest związane bardzo mocno z poziomem dowódców, których mam. Więc tutaj już, jako że mam wszystkich włóczników, to tylko 60%. Popatrzmy sobie jeszcze niżej, tutaj w ogóle fatalnie, czyli 0%. To jest taki marsz, który sobie zrobiłem do zbierania surowców. On jeszcze jest nawet nie na wczesnym etapie, ale gdzieś tam będę próbował z niego korzystać. No i teraz dlaczego tutaj jest tak źle? No dlatego jest tak źle, bo zobaczcie, nic się nie zgadza. Mam tutaj użytych łuczników, pomimo że żaden z tych dowódców nie jest dobry z łucznikami. Oni w ogóle nie zgrywają się, jeśli chodzi o te specjalności i nie mają ich odblokowanych, więc tutaj też znowu jest 0%. Jedyne co mają wspólne, to mają umiejętności właśnie na zbieranie surowców. Dzięki temu ten bonus mam tutaj 32%. Ale tak jak mówię, jako że ja jeszcze w nich nie inwestowałem, to te 32% to jest, szczerze powiedziawszy, nic wielkiego. Myślę, że w miarę jak będę tutaj nad nimi pracował, ten procent będzie wyższy. A dlaczego używam łuczników? Dlatego, że łucznicy są dla mnie poza tym bezużyteczni. To znaczy, ja mogę używać łuczników z tym marszem, co mi się ogólnie dosyć podoba. On jest wtedy słabszy, ale powiedzmy, że tak do użycia, nie? Mogę tych łuczników gdzieś tam z nimi wykorzystać i wiecie, wtedy tych łuczników mogę wziąć więcej na przykład niż teraz, czyli tych moich rycerzy i wtedy mogę wziąć 47 000, ale tego nie będę zmieniał, więc tutaj jeśli ich nigdy nie używam, to używam z tym marszem, bo wiecie, do zbierania surowców to mi jest tam w zasadzie wszystko jedno. Gdybym zmienił na kawalerię, to widzicie, że tutaj miałbym ten procent trochę większy, ale tak jak już mówiłem, nie chcę tego robić. No i ostatni marsz, który mam, to jest kawaleria. Tutaj znowu nie jest to marsz jakiś dobry, trochę bardziej ci dowódcy z łapanki, jakoś wielce nad nimi nie pracowałem, więc tutaj to wszystko jeszcze jest do zrobienia, tak? Więc na te marsze nie patrzcie na te moje ustawienia, bo wszystkie praktycznie poza tym pierwszym
To jest taka bardzo łapanka, bardziej na zasadzie tego, co tutaj miałem, niż tego, co jest. Także ja przynajmniej na razie ustawiam w ten sposób, ale właśnie jeszcze jeśli chodzi o te parowanie. Ja to sobie tak myślę, a w zasadzie mam nadzieję na to, że czasem mogą być takie sytuacje, że użyję jakiegoś dowódcy poza schematem. W sensie, że nie będzie tutaj pasowało może te bonusy tak idealnie i włączę jakiegoś dowódcę z inną specjalnością i mimo to będzie jakiś super marsz, super połączenie ze względu na umiejętności. Wiecie, takie trochę złamanie gry. I mam nadzieję szczerze, że nie będzie to takie proste, że będziemy musieli tylko wszystko układać tak, jak gra sobie to wymyśliła, tylko że tutaj będą jakieś inne przełamania, jakieś, wiecie, jakieś fantastyczne wyjścia z innymi dowódcami, które będą po prostu bardzo dobrze działać. Na razie jeszcze czegoś takiego rozkminić nie potrafię, nie znam, ale szczerze mam nadzieję, że to będzie. I wiecie, myślę, że akurat w tym my jako nacja, jako Polacy jesteśmy dobrzy, więc też będę czekał na to, aż pojawi się polska łatka, bo uważam, że my naprawdę spoko umiemy rozkminiać takie rzeczy, umiemy kombinować. To wiecie, tak trochę jak Anglikom się wydawało, że oni mają dobry system ten podatkowy i tych ubezpieczeń społecznych i tak dalej, dopóki Polska nie weszła do Unii Europejskiej i musieli później wprowadzić poprawki. I myślę, że tutaj może być podobnie, czyli w sensie im więcej osób w ogóle, nie tylko z Polski, ale z całego świata zacznie grać, i im bardziej zacznie rozkminiać i myśleć, a może tego tu, a może tego tam, to jest całkiem możliwe, że pojawią się takie inne parowania, nie takie oczywiste, gdzie właśnie na przykład te bonusy tutaj nie będą wymaksowane, a mimo to te połączenie będzie bardzo dobre. Także ja tego nie neguję, że coś takiego może się pojawić, ale ogólnie myślę, że warto, tak jak powiedziałem, ogarniać sobie, co tu jest gdzie, co wskazuje, i mieć tego pełną świadomość, bo te rzeczy wydaje mi się, że są po prostu ważne. A o tym, jak parować i jak ci dowódcy działają i po kolei o tych dowódcach, to pewnie jeszcze będę mówił w innych odcinkach. Na razie z mojej strony to tyle. Wielkie dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.